Cześć wszystkim, Wojtek z tej strony. Dzisiaj będzie... O proszę, co tu będzie? Kto tu przyszedł do mnie? Cześć, witam Was w kolejnym odcinku poświęconym celownikowi HIK Micro Alpex LRF 4K. Za kilka tygodni mamy premierę tego celownika. Co Wam chciałem pokazać, to skróty w menu. Chodzi mi głównie tutaj, chciałem przebrnąć z Wami przez każdy punkt, jaki posiada celownik w menu, wytłumaczyć Wam, co znaczą poszczególne opcje w tym menu, jak ustawić pewne rzeczy. Także będzie to taki odcinek stricto techniczny, poświęcony takiemu, że tak powiem, surowym informacjom dotyczącym menu i tutaj funkcji, jakie ten celownik posiada, żeby każdy, zanim zakupi ten celownik, mógł wiedzieć, z czym się spotka w menu tego celownika, jak pewne rzeczy ustawić. Także będzie nagrany ekran z menu. Będę krok po kroku tłumaczył każdą opcję, każdą tutaj możliwy wariant do wyborów tutaj w menu będę starał się pokazać. Jeżeli coś pominąłem, no to przepraszam, no wiadomo, nie jestem alfą i omegą w tym, co robię. Staram się, że tak powiem, z praktycznej strony Wam to wszystko pokazać, z praktycznej strony użytkownika. Także tutaj za chwilę wszystko sobie zobaczycie, przebrniemy przez to razem. Mam nadzieję, że materiał będzie Wam się podobał. Przede wszystkim będzie dla Was merytorycznie wartościowy. Zresztą jak wiecie, ja nie nagrywam. Staram się nie nagrywać pierdół i pokazywać Wam rzeczy, które są, że tak powiem, jakieś tam marketingowo ważne dla kogoś. To są rzeczy dla Was, a nie nakręcane dla kogoś, żeby komuś tutaj... Ja nie biorę pieniędzy za to przede wszystkim. To jest taka moja dobra wola w tym, że po prostu dzielę się z tymi informacjami. Przez to też mam dużo mniej telefonów, dużo mniej pytań. Wy też macie bardziej otwarte umysły na to, co kupujecie, bardziej świadomie jesteście w stanie dokonać wyboru po takich filmach. Także mam nadzieję, że materiał Wam się spodoba. Także do zobaczenia, że tak powiem, w celowniku za chwilę. Przechodzimy teraz do menu. Długie wciśnięcie przycisku wieży. Zacznę od samej góry. Pierwsza funkcja to jest jasność. Wybieramy sobie tutaj jasność wyświetlacza. Druga funkcja to jest kontrast. Mamy tutaj w 10-stopniowej skali. Generalnie sugeruję zawsze, żeby ustawić sobie na 5. Kolejna funkcja to jest tryb pracy celownika. Mamy dzień, noc automatyczny. Kolejna funkcja to jest albumy. To jest ciekawostka i nowość. Chodzi tutaj o to, że możemy sobie w celowniku obejrzeć nagrany film. W poprzedniej wersji nie było to możliwe. Przechodzimy do ustawień zaawansowanych. Zacznę od góry. Tutaj mamy grupę siatek, czyli tak zwane profile. Profile są oznaczone literami A, B, C, D, E. Teraz Wam pokażę. Po wybraniu profilu wchodzimy w krzyż. Tutaj mamy od góry możliwość wyboru pięciu krzyży. I teraz na czym bardzo wiele osób polega? W sensie polega takim, że sobie to zmieniają i nie wiedzą, co się dzieje, bo przestają trafiać do zwierza. Jeżeli wybierzemy sobie na przykład krzyż numer 1, to bardzo ważną rzeczą jest to, że jeżeli chcemy zmienić, jeżeli sobie przystrzelamy ten krzyż na określoną wartość XY, to żeby zmienić sobie rodzaj tego krzyża, musimy wejść tutaj w typ. Tutaj sobie zmieniamy ten krzyż. Ja go specjalnie tak ustawiłem w prawym górnym rogu. Ja zaraz Wam
Później Wam powiem, dlaczego tak zrobiłem, bo to jest też związane z funkcją pewną, którą ten celownik posiada. Także tutaj specjalnie sobie go tak dosyć mocno przeniosłem na prawą stronę ekranu. I teraz zobaczcie, jeżeli mamy wybrany na przykład krzyż numer 7, sobie wybierzemy krzyż numer 2. Dobra, damy OK. Mamy krzyż numer 2. Zobaczcie, widzicie? Nam się tutaj zmieniają XY. Tutaj nie zmieniamy krzyża, zmieniamy tak naprawdę taki jakby podprofil. Mamy wybrany profil A i oprócz tego możemy sobie ustawić tutaj 3, 4, 5 różnych, czy to karabinów, czy powiedzmy 5 różnych rodzajów amunicji. I teraz bardzo ważną właśnie rzeczą jest to, żebyśmy pamiętali, że jeżeli chcemy, mamy ustawione, przystrzelane, ktoś nam to zrobił, rusznikarz, w takiej wersji Wam oddał celownik, to żebyście tego krzyża tutaj nie zmieniali u góry, tylko zrobili to właśnie tutaj w typie. Wtedy te wartości wszystkie będą zachowane. Dobrze, czyli tak, mamy krzyż, tutaj mamy dystans. To sobie też możemy wybrać, na jaki dystans sobie ustawiamy ten wybrany przez nas krzyż. OK. Tutaj mamy typ, tutaj mamy kolor. Możemy sobie wybrać różne kolory. Tutaj mamy zoom. Chodzi tutaj o to, że wchodząc w tą funkcję w menu, tak naprawdę chodzi nam o zerowanie, ustawienie celownika w przestrzelinie, więc możemy sobie domyślnie wybrać, z jakiego powiększenia będziemy strzelać. Zobaczcie teraz, o co chodzi. Tutaj widzicie, ten krzyż się nam przemieszcza na ekranie, ale on nie zmienia XY, ponieważ jest ustawiona funkcja w menu centrowanie krzyża. Chodzi tutaj o to, że jeżeli mamy to centrowanie wyłączone, to robiąc tutaj zoom na 7, krzyż pozostałby dalej w prawym górnym rogu. Natomiast tutaj jest taka fajna opcja, że możemy sobie to ustawić, żeby ten krzyż po zoomie cyfrowym nam się środkował. Kolejna funkcja to jest zamrażanie obrazu, czyli po oddaniu strzału do tarczy, żebyśmy nie musieli trzymać krzyża w przestrzelinie. Dajemy sobie zamrażanie obrazu i tutaj możemy sobie teraz możemy sobie bardzo fajną nową funkcją w tym celowniku jest to, że oprócz tego, że mamy XY wartości w liczbach, to oprócz tego mamy w centymetrach tutaj po prawej stronie podane. Więc też teoretycznie, nie sprawdzałem tego, ale możemy sobie zmierzyć, powiedzmy, ile przestrzelina się znajduje od punktu, w którym celowaliśmy i sobie o taką wartość tutaj ustawić i powinno też być zgodne to. OK, zapisujemy. Obliczenia balistyczne. Wersja z dalmierzem posiada kalkulator balistyczny, w którym tutaj musimy wpisać wartości naboju, z którego korzystamy. Powiem tak, ja się nie bawiłem nigdy w strzelanie długodystansowe, więc specjalistą nie jestem od tych różnych parametrów, ale celownik taką funkcję ma. Chodzi tutaj o to, że jeżeli mierzymy obiekt w jakiejś tam odległości od nas, czyli pod tym krzyżem, który mamy ustawiony, wyświetli nam się na belce pionowej, wyświetli nam się punkt, który musimy najechać na cel. No to jest bardzo fajne, ale to powiem Wam tak, że w zasadzie do łowiectwa to nam nie jest potrzebne, no bo regulaminowo do 200 metrów, wiadomo, jeżeli mamy przestrzelaną broń, także ona powinna cel zawsze tam z mniejszym lub większym, w zależności od tutaj rodzaju amunicji, jaki używamy, z opadem sięgnąć celu. O, i tu jest ta opcja siatka centralna. Jeżeli mamy ustawioną stałą siatkę, to jeżeli ustawimy sobie krzyż w prawym górnym, czy tam w jakimkolwiek narożniku ekranu, bez względu na powiększenie, ten krzyż będzie zawsze w tym samym miejscu. Także tutaj sugeruję sobie ustawienie siatki centralnej. Kolejna funkcja to jest zoom, tryb zoomu. Tutaj jeżeli mamy ciągły,
to po prostu jeżeli mamy bazowe powiększenie 3,5, jeżeli wejdziemy jednym obrotem wchodzimy na 7, a później nam się ten zoom, zaraz Wam pokażę zresztą, zmienia co 1. Czyli mamy tak, zobaczcie, 7, teraz już jest 7,1, 7,2, 7,8, 9, co 1/10 się zmienia. Zaraz Wam pokażę, jak ten zoom przełączę, jak dam wiele, to zobaczcie, zmienia nam się 7, 14, 28. Nie ma tego co 1/10 tej skali. Także kolejna rzecz to jest pomiar laserowy. Tutaj ustawiamy sobie długość czasu, w którym po wciśnięciu tutaj przycisku mierzenia odległości, jak długo ten zoom, przepraszam, ten dalmierz będzie nam mierzył odległość. 15, 30, 60, 120, 300 sekund. Kolejna funkcja, punkt dostępu, czyli to jest Wi-Fi. Pamiętamy, że hasło Wi-Fi to jest numer seryjny celownika. Mamy go na kartonie, mamy go na naklejce na klapce obiektywu. Nagrywanie wstępne to jest, z tego co się orientuję, celownik posiada funkcję nagrywania aktywowaną odrzutem. Więc jeżeli oddamy strzał, czyli 7 sekund przed strzałem, 10 sekund lub 15 sekund będzie już rejestrowane wideo. Tutaj audio, czyli jeżeli chcemy, żeby nam się nagrywał głos w trakcie nagrywania filmu. Inteligentna podczerwień jest to funkcja, która na przykład przyda nam się, jeżeli polujemy na śniegu, bo mamy bardzo dobrą widoczność, mamy dużo światła, światło podczerwieni odbija się od tego śniegu. Jeżeli obraz będzie prześwietlony, to tutaj włączając funkcję inteligentna podczerwień, po prostu celownik samoistnie nam tutaj wytłumi to, żeby nam się nic nie prześwietliło. Automatyczne wyłączenie. Jeżeli funkcję mamy włączoną, to celownik nam się wyłączy po określonym, ustawionym przez nas czasie. Tam będzie zaraz funkcja na dole menu, ja Wam pokażę. Od góry mamy OSD, czyli On Screen Display. Ustawiamy sobie godzinę, datę, jeżeli chcemy widzieć ją na celowniku, żeby nam się wyświetlała. Kolejna z funkcji to jest skala gęstości pikseli. Jest to tak naprawdę żyroskop. No nie wiem, dlaczego oni tak to nazwali, to myślę, że to będzie zmienione, to będzie problem zgłoszony, także jeżeli chcemy, żeby nam się żyroskop wyświetlał na ekranie, możemy sobie to włączyć. Kolejna funkcja to jest logo marki. Jeżeli chcemy, żeby na nagrywanych materiałach wideo wyświetlało się logo HIK Micro, to tutaj sobie to włączymy. Przechodzimy tutaj do ustawień ogólnych. Mamy tak, język, czas, data, jednostki metryczne. Tutaj sobie wybierzemy yardy lub metry, wskazanie dalmierza. I tutaj mamy to, co Wam wcześniej pokazywałem, automatyczne wyłączenie. Tutaj sobie sekwencję 30 lub 45 minutową. Jeżeli celownik będzie nieaktywny przez 30 minut, nastąpi jego wyłączenie. Tutaj mamy przywrócenie ustawień fabrycznych. I tutaj mamy wersję systemu aktualnego. Także w skrócie pokazałem Wam menu. Zobaczcie, mamy żyroskop wyświetlony. Także dziękuję za uwagę. To tyle ode mnie.